niech nie będzie złamana, bo jakoś tak będę chodził, ale jakbym miał być w gipsie, to nie chcę. Trzeba by coś pomarudzić, jakie emocje mamy, że tak gorąco, że tak, tak przeżywamy, że tak jesteśmy w tym kraju i że tak gorąco jest i że tacy zmęczeni jesteśmy, niewyspani, nie? Co tam jeszcze powtórzyłeś? Gorączko? Ciągnie. Co się stało? Ósmy sierpnia, godzina 1:30, chyba że jest 12:30, znowu mamy zmianę czasu. Jedziemy na początek do salonu kartami SIM, żeby pozyskać internet. Wczoraj nam się nie udało, próbowaliśmy w 2 punktach. Poza tym chcemy dojechać na wyspę. Nie próbujemy na razie robić jakichś większych przepraw przez wioski, dlatego że nie bardzo jeszcze się orientujemy, jak są skonstruowane tutaj drogi i czego się spodziewać, a 200 km o tej godzinie w nieznanym kraju, w nieznanym ruchu, który jest określany jako bardzo trudny, lepiej na spokojnie dojechać, zobaczyć, o co chodzi. Dzień dobry Indonezjo, dzień dobry małe skutki Berek. Uwaga, bo tu przeróżne pojazdy. Dzień dobry wszystkie przeróżne pojazdy. Dzień dobry wszystkie kobiety w hijabach. Riksza, która z przodu jest trochę samochodem, ale nie mam jej jak sfilmować, kurczę. O, a tu jest riksza z grillem, słuchaj, z samochodu. Podoba mi się, bo mają fantazję, więc będzie dobrze. Nie ma takiej rzeczy, której by się nie dało zrobić z rikszy. Myślę, że to jest maksyma Indonezji, bo ja też parę takich z mod widziałam pięknych. Na razie mnie zaimponowali. Nagle się znaleźliśmy na wsi. A tu jest palma kokosowa głównie. No ciekawe, jakie tutaj są zwyczaje olejowe. Krowy czy bawoły? Bawoły, ale w ogóle z powrotem są zwierzęta, takie błotne bawoły. Włączenie uwagi na drodze jest, słuchaj, priorytetowe w tej chwili. Jest taka zmiana po Malezji, Ogromna. specjalna przyczepa. Na rogu, tu na tym rogu powinien być. Zmieścisz się? Tak. Thank you.
Mamy 2 godziny później i mamy karty, i mamy internet, całkiem dużo internetu. A nasze motki dostały specjalne zabezpieczenie przeciwsłoneczne, żeby się nie przegrzały. Przyszliśmy do restauracji i menu jest w formie napisów. Także będziemy musieli kombinować, ale widać, że są zupy. A to ja już wiem, że będę próbował jedzenia gdzie indziej, dlatego że nie ma kurczaków w kawałkach, tylko są kurczaki ciok, 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 ciok. A ja właśnie na takim rąbanym mięsie złamałem w Chinach zęba na takiej małej właśnie kosteczce, która nie wiedziałem, że tam jest, że może być, nie spodziewałem się. No i od tamtej pory naprawdę bardzo się boję takiego ciętego mięsa z rozmachu, z siekiery, czy też tasaka. Załatwiłam mięso w jednym kawałku nieporąbane. Dziękuję bardzo. Zamówiłam coś, co miało na końcu dodany komplet. Skoro komplet, to kompletny. Zupka wygląda na normalny bulionik z makaronkiem. Próbeczki. Mięsko niepokrojone, jajka. Gwiazdek Michelin to bym tu nie przyznał. Jedzenie czasem jest lepsze, czasem gorsze. To jest z tego drugiego gatunku. A próbki chyba najlepsze. Wiemy już, co się stało. Widziałem rachunek. Okazuje się, że zamówienie po prostu zostało zmienione. Więc jeśli będziecie w Indonezji, musicie uważać na takie rzeczy. Nasze danie wygląda tak. Zapłaciliśmy za cienką zupę, którą widzieliście. Tutaj w tej zupie nie było nic. Osobno zapłaciliśmy za kurczaka. Osobno zapłaciliśmy za 8 kulek, bo zjedliśmy z Hanią po jednej. Osobno zapłaciliśmy za jajka. Osobno zapłaciliśmy za zupę. Więc już wiecie, skąd się wziął rachunek na ponad 100 000. Zupa Complete tutaj została podzielona i za wszystkie elementy zupy Complete, która normalnie kosztowałaby nas 15 000, zapłaciliśmy osobno. Tu jest targ rybny, bo gdzieś tak śmierdzi niesamowicie. Po lewej miały 2 kobiety na stoiskach ryby. No to jeżeli tylko one są odpowiedzialne za ten zapach, to są profesjonalistkami w swoim zapachowym fachu. A jedyny przepis drogowy, jaki można tutaj zastosować, to jest uważaj na wszystko. A jaki precyzyjny ten przepis jest? Bo nie ma drugiego tak precyzyjnego. No będzie niezła walka. No, a jest 4:37. Tak? Tak. No, Dobrze, no to koło dojedziemy, 9. nie? Koło 9 dojedziemy. Zakładając brak przystanków. Pan z koszyczkami. Tutaj na żyletki. Zupki ominąć. A nie chcą po wodzie jeździć, wiesz? Nikt nie chce. Bo mają klapki i nie chcą sobie moczyć łapek. Chyba dopiero się pora jedzenia zaczyna. Bo rozpalają grille. Ale jest tutaj olbrzymi rozdźwięk pomiędzy meczetami, które są śliczne, a biednymi takimi domami z desek zbitymi. Ogromny jest ten rozdźwięk. No, meczety na bogato. Chociaż? Skuter. O. Uwaga.
Ła, Sorry. spoko. Okej. Ja pojadę jednego. Po Jest, ciężarówce, no jesteś, dobra. Przez chwilę myślałem, że już paliwo w workach foliowych sprzedają. Co wcale bym się nie zdziwił. Ujechaliśmy 20 km. Ja zmęczony jestem jak po stówce. No. Jedziemy? Tak. Tak. Przegon krówek. Tak, ale widzisz, ze znakiem. Ciekawe, że jak są te plantacje palmy oleistej, to zawsze krowy się przy nich żywią. A przy krowach te plaki podobne do czapli. Tak. Chyba się droga trochę popsuła. Na szczęście nie bardzo. To chyba fragment tylko taki. Tak wygląda. Są specjalne motocyklowe przesmyki. Tak, i tu zakręt 90 w prawo. Dobrze. Według mapy wzorcowo. No to super. Co tu się odbywa? Dostawa czego? Drzwi. Drzwi? Tak. Do lasu? No właśnie, wyglądały na normalne, pokojowe, no. Ale kto ich tam wie, gdzie je chcą zamontować? A ma bardzo ładną szybę. Świeci na zielono. Czyżbyśmy dojechali do jakiejś większej wody? W sensie jakiegoś morza, oceanu? Za to Nie, jedziemy wzdłuż rzeki. popatrz jak tam zaświeciło bez drzew w ogóle, prawda? No. Niewiele się posunęliśmy, dalej mamy 125 km do celu. Pół do 6, słoneczko zaczyna piękny zachód. Zajdzie nam niestety chyba trochę wcześniej niż zachodziło nam w Malezji. Także niewiele czasu już zostało na jazdę w pełnym świetle. Na szczęście nie jest bardzo gorąco. Jest 29 stopni, więc temperatura taka komfortowa do jazdy. Mam nadzieję, że te kilometry zaczną szybciej uciekać. Przed nami jest jeszcze prom, co do którego, jeśli chodzi o godziny jego działania, nie mamy pojęcia jakie są. Może się okazać, że jak się ściemni, no to prom nie będzie operacyjny i będzie mógł się jechać na drugą stronę jeziora, żeby wjechać na wyspę mostem. A wtedy dodamy sobie, no, 100 jak nic. Czyli bo zrobi się już bardzo kiepsko. Na razie mam nadzieję, że mamy szansę dojechać przed 9. Będę optowała jeszcze, żebyśmy zatrzymali się na jakąś kawę, bo trochę mi siadła energia i tak jadę między tymi palmami, jadę. A dzisiaj bardzo dużo czasu nam zajęły te dwie rzeczy. SIM karta i później w tej restauracji, kurczę, dziwne. No, zobaczymy jak będzie tymczasem. Skupmy się na widokach, bo nie codziennie mamy okazję jeździć przez plantacje palmowe. O. Pierwszy gwiazdkowy indonezyjski korek. A tu co? Jest orkiestra. Tak. Jest targ. Nie wiem, czy widziałeś tam kolorowe kurczaczki? Nie, ale widziałem bardzo zadowolonego gościa na specyficznych bambusowych cymbałkach. Ale ciekawa była ta muzyka. Tak.
Kawa, where are you? Kawa, where are you? Jest Gdzie? jest kawa, do tyłu. Tak mi się wydaje, że to kawa. Coffee? No coffee? Where coffee? A, No coffee. Okay, thank you. ona chce. Misja kawa na razie została zawieszona. A miała taki piękny, słuchaj, ten baniak z czymś ciemnym. Haha. To nie. Ajam to jest kurczak. Tu po lewej patrz. Nie, to nie jest kawa. Dobra, to jedziemy dalej. Jarmark, odpust, ślub chyba też. Tak, Nawet para młoda tam jest. tak jest. To widać, że na całą wieś wydarzenie. Kopi, Kopi roti bakar. kopi racji, tak. Jest tam czarna kobieta jak czarna kawa. Kopi dobrze. saring. Kopi? Yeah. Tu kopi. No kopi? Kopi? Baru buka. New open. Kochaniutka, zrób 2 kawy. Tu kopi. No, bardzo potrzebujemy kawy, zrób. What is this soup? This is bumbu kuning. Bumbu kulen? Yeah, bumbu kuning ungkap ayam. Bumbu kulen ukan ayam. Yeah. Ayam is chicken. Chicken. Okay, Chicken. chicken. Poznajesz nowe potrawy? Bumbu kulen ayam chicken. A, okej. Bumbu kulen ayam. Dobra, to musi być któryś z tych. Wow. A ja myślę, że tu jest, popatrz. Nie, tam jest bakso, to nie. Kolor dobry i mam nadzieję, że to nas postawi na nogi. How much? How much is it? 20.000. A, 20.000. 2,5 tibu. Indonesia. Ribu. 20 tysięcy. Skubany wlazł na drzewo. A tam jest kura. No nie Dlatego tylko ty. poszła na drzewo? Tak, i w ogóle przeskakuje tam z gałęzi na gałąź, Kogut za nią, tak? a kogut Tak. za nią, no. Oj, nie będzie jajek z tego związku. O, poszła gdzieś indziej, no. 112. 112. 18:30, czyli zachód wrócił na 18:30 mniej więcej. Oj. Oj. Że tak powiem, fragment zwalniający. Uwaga, motek, kurde. Ściana. Musiałem hamować, bo widziałem ostrą krawędź. Po prostu felga by była skrzywiona natychmiast i kapeć. Jest przepięknie, ale jednocześnie jest bardzo ciemno i się błyska.
Co ty robisz, hopie? Nie? A jedziesz, dobra. No, No, on zaczyna tak. lać. Szukam czegoś, żeby pod to wjechać. Jest zadaszenie, czy nie? Nie. Czekaj, może na dole? Nie. Kotek, Jest. wróćmy się. Poczekaj, chodź tutaj, no. A, dobra, tu jest. Okej. Przed chwilą gruchnęło tak na poważnie. Dzisiaj jest taka ulewa już drugi raz, a podobno to nie jest pora deszczowa. To ja się pytam, co się dzieje, jak jest pora deszczowa. Jakby ktoś się czasem zastanawiał, jaka jest różnica w podróżowaniu kamperem i motocyklem, no to już mówię, jak jest gorąco, to włączasz klimę. Jak jest zimno, włączasz ogrzewanie. Jak nie ma powietrza, otwierasz okno. A jak leje, to siedzisz sobie w krótkich spodenkach i jedziesz dalej. Właśnie jeszcze coś się stało z prądem. Włączyło się jakieś awaryjne zasilanie, ale generalnie prądu nie ma. Wywaliło prąd. O, pojawił się z powrotem. Mam trochę zaburzenia równowagi. Nie dziwię się. Dobra. O, Jeszcze, bo tu jest dziura. Jeszcze można? Dobra. dobra. Stop. No pada dalej, ale spokojnie. Dobra. Nie dużo pada. Dziękujemy temu meczetu i temu dachu za schronienie. Idziemy dalej. Aktualności wyglądają w ten sposób, że jest 7:30. Niewiele ujechaliśmy, bo cały czas pokazuje na miejsce 118 km u mnie. Prom zdecydowaliśmy, że odpuszczamy, dlatego że jest ogromne ryzyko, że promy nie będą pływać po zmroku, więc drogę mamy dłuższą. Rozpoczniemy zwiedzanie wyspy już dzisiaj. Tak, tak, Tam można jechać? można, tak. Właściwie trudno, żeby było nie można. O, jak pięknie się Zgadzam. błyska. Tej nocy jeszcze kilka razy łapie nas ulewa. Nie deszcz, ale ulewa, która zmusza nas do zatrzymania i chowania się pod dachem. Droga jest śliska, jest nam zimno, wizjery mamy zaparowane i jedziemy praktycznie po omacku. Z dróg zniknęły skutery, ale pozostały ciężarówki, które nocą wcale nie zwolniły i podnoszą tumany wody. Zrobiło się mega niebezpiecznie. Już nie ma znaczenia, czy mamy kurtki, czy nie. Jesteśmy mokrzy, jakbyśmy weszli w ubraniach do basenu. Dobry humor nas jednak nie opuszcza. Bywało gorzej. To jest przystanek talerz gorącej zupki. Kto rozumie, luzuje, ten rozumie. Kto nie rozumie, odsyłamy do filmografii Janusza Gajasa. A tymczasem jem póki gorące. Ratuje nas kawa i gorąca zupa. Mamy totalny zombie mode i walczymy o utrzymanie ciepła oraz otwartych oczu. Ten dzień daje nam ostro w kość. Tak nie miało być. Plan był inny. W ogóle od początku ten dzień to jakiś totalny fuck up. Wstaliśmy późno, bo późno zasnęliśmy. Jasne, ale rano nie spodziewaliśmy się problemów z Garminem i mapami. Jednak nadal wyruszenie o 12 w południe na 200-kilometrową trasę to nie powinien być problem. Nieraz ruszaliśmy później. Plan był, żeby być na miejscu o 18. Nie wyszło. SIM-karty zjadły nam masę czasu, a kawa i jedzenie ciągnęły się w nieskończoność. Kilometry nie uciekały. Może o 21? Też nie. To jest nasza pogoda na dzisiaj. Szklana pogoda. Deszcz i brak widoczności skutecznie zmieniły ten plan.
Ostatecznie nie zdążyliśmy na prom i zamiast planowanych 200 km zrobiliśmy 330 i lądujemy w naszym bungalowie o 3 nad ranem, totalnie wywróci. Kto by się spodziewał, że prosta z pozoru droga z Tanjung Balai do Tuk-Tuk Samosir będzie tak wyglądać? Ale bardzo miło, że czekał tak na nas, nie? Mega fajnie. No i dotarliśmy do batakowego domku, który na te 2 czy 3 noce staje się naszym domkiem. 3:15. Jesteśmy rozpakowani, zainstalowaliśmy się. Jedno co wiemy, oprócz tego, że Batakowie mieli domki, to wiemy, że nie mieli szafy. Ani jednej. Trochę gwoździ znaleźliśmy i rozwiesiliśmy się tam. Wiemy, że jest widok na jezioro. Jutro będziemy sprawdzać jaki. Dzisiaj już jesteśmy zombie i idziemy spać. Dobrej nocy, hej. Mam nadzieję, że nie jest złamana. Złamała się pode mną deska. Po prostu nagle wpadłem dotąd. Ja p***le jak boli. Niech nie będzie złamana, bo jakoś tak będę chodził, ale jakbym miał być w gipsie, to nie. To nie chcę. Podróżujemy dla siebie, ale filmy tworzymy dla Ciebie. Sami. Jeśli jesteś w tym miejscu, to znaczy, że film Ci się spodobał lub śpisz. Tak czy tak, subskrybuj, komentuj, zostaw ślad. Bez tego prawdopodobnie widziałeś nas ostatni raz. Algorytm już o to zadba. Film powstał przy wsparciu patronów. Serdecznie dziękujemy za energię i Waszą kasę.